prezentacji. Szanowni Państwo, rzeczywiście przygotowałam wystąpienie, którego temat brzmi interdyscyplinarność jako podstawa wielowymiarowości pedagogiki, zwłaszcza pedagogiki specjalnej. Ja swoje zainteresowania naukowo-badawcze lokuję na pograniczu pedagogiki ogólnej i teorii wychowania. Nie zajmuję się pedagogiką specjalną, ale zaproponowany temat uważam tematem aktualnym, zwłaszcza po wystąpieniu pani profesor Wiesławy Limont i za chwilę postaram się to udowodnić. Ale zanim rozpocznę swoje wystąpienie, ja po pierwsze chciałabym pięknie pani dziekan Monice Wolińskiej podziękować za zaproszenie i nawiązując do tytułu konferencji Wielowymiarowość pedagogiki specjalnej, rekonstrukcja myślenia, uwarunkowania zmiany, rozwiązania systemowe. Własne rozważania, które za chwilę Państwu zaproponuję, lokuję na pograniczu właśnie rekonstrukcji myślenia, na przykład myślenia o podstawach teoretycznych działań realizowanych przez pedagogów specjalnych, czy też rekonstrukcji myślenia o działalności w zakresie praktyki edukacji specjalnej, ale także to pogranicze właśnie rekonstrukcji myślenia i uwarunkowań zmiany. Mam tutaj też taki szczególny aspekt dzisiejszego wystąpienia i udziału w tej konferencji, dlatego że w tym miejscu pragnę także przywołać osobę księdza profesora Jarosława Michalskiego, współautora koncepcji tej konferencji, z którym dzieliłam nie tylko zainteresowania poznawcze, humanistyczne idee, ale także wzajemny szacunek i wyjątkową serdeczność. I powiem Państwu, że z wielkim żalem przyjęłam wiadomość o śmierci księdza profesora, bo widzieliśmy się dosłownie w połowie października, potem dotarła taka wiadomość. Ale pozostaje w mojej pamięci jako osoba nie tylko ważna dla mnie z perspektywy wspólnoty zainteresowań naukowo-badawczych, ale także jako osoba o niezwykłej serdeczności i otwartości w kontekście w ogóle działalności pedagogicznej czy też akademickiej jako takiej. A teraz przechodzę już do merytorycznej części wystąpienia. Szanowni Państwo, odnosząc się do tytułu wystąpienia, rozpocznę od cytatu. To słowa Barbary Skargi. Postęp w nauce wymaga przemiany, wymaga podważenia wielu utartych tez. Wątpienie jest pierwszym i podstawowym krokiem wiedzy. Myślenie więc pyta i problematyzuje, posługując się różnymi metodami, analizą, dialektyką, nieraz paradoksem, chroniąc kulturę przed zakrzepnięciem w jednej stałej formie. Koniec cytatu. Jak wskazywała Barbara Skarga, myślenie nie musi tworzyć systemu, nie musi szukać jedności ani w wiedzy, ani w swych przełożeniach na działanie. Myślenie może być otwarte, może być zachętą do czegoś więcej. Myśleć więcej to znaczy nie stawiać barier, mieć śmiałość sięgania nawet do niemożliwego. Cóż z tego, że nieraz pytanie dlaczego pozostaje bez odpowiedzi. Z racji tego nie należy go jeszcze odrzucać ani uznawać za bezsensowne. Powyższe podejście może być impulsem do rekonstrukcji naszego myślenia, zwłaszcza w kontekście procesualnym. Poszukiwanie odpowiedzi to przecież czasem bardzo długa droga. I stąd odwołanie się do tego pogranicza rekonstrukcji myślenia jako uwarunkowania zmiany. Ważna jest zatem umiejętność, by użyć kategorii Lindseya Watersa, szerokiego czytania, które sprzyja przełamywaniu utartych konwencji i pozwala na interdyscyplinarne spojrzenie. Proponowane wystąpienie dotyczy aktualnych trendów funkcjonujących w badaniach naukowych. Jest zaproszeniem do rekonstrukcji myślenia o interdyscyplinarności jako wybranym kontekście badań realizowanych w dziedzinie nauk społecznych w ogóle, także w zakresie pedagogiki specjalnej, mającym znaczenie zarówno na etapie
konceptualizacji, jak i realizacji badań oraz interpretacji otrzymanych wyników. Kontekstem ważnym także ze względu na tożsamość dyscypliny, w ramach której realizujemy naszą działalność naukowo-badawczą, jak i na pogranicza dyscyplin, na jakie wychodzimy, realizując badania dotyczące określonego fragmentu rzeczywistości społeczno-kulturowej, w tym edukacyjnej, wychowawczej czy też resocjalizacyjnej. Przyjmuję przy tym, że uprawianie szeroko rozumianych nauk społecznych, w tym pedagogiki specjalnej, opiera się na budowaniu teorii, koncepcji, modeli, jak i podejmowaniu działań w praktyce społecznej. Aby było to możliwe, konieczne jest odwołanie się do określonego, specyficznego instrumentarium, sprawdzającego się przede wszystkim lub wyłącznie w świecie naukowego poznania, czyli do określonych narzędzi badawczych. Stąd pragnę zwrócić uwagę Państwa na wybrany kontekst dotyczący określenia powyższego instrumentarium i znaczenia, jakie mają interdyscyplinarne źródła i interdyscyplinarna refleksja dla jakości badań pedagogicznych, w tym realizowanych w ramach pedagogiki specjalnej. Myślę, że pewną paletę przykładów takich odwołań przywołała już w swoim wystąpieniu pani profesor Wiesława Limont. Szeroko rozumiane nauki humanistyczno-społeczne, zajmując się analizami teoretycznymi i weryfikacjami empirycznymi, odkrywają prawidłowości o charakterze uniwersalnym, czyli są to fenomeny, cechy, procesy, właściwości, wzory zachowań, relacje charakterystyczne dla wszystkich ludzi, ale także prawidłowości charakteryzujące tylko niektóre, mniejsze grupy ludzi, zbiorowości, na przykład zróżnicowane ze względu na rasę, płeć, wiek, klasę społeczną, polityczną, przystosowanie społeczne, tutaj też podała pani profesor takie przykłady, ograniczenia związane z osobniczym funkcjonowaniem, tutaj też przykłady podała pani profesor, dotyczące osób z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, co wyróżnia oczywiście pedagogikę specjalną. Ale także wskazujemy pewne, właściwe tylko dla poszczególnych jednostek, niepowtarzalnych osób sposoby funkcjonowania. I myślę, że tutaj szczególnym przykładem są te dwie postaci, które pierwsze pani profesor podała. I tutaj trzymałabym się jednak tej wyjątkowości i niepowtarzalności. Na każdym z tych poziomów możliwe jest budowanie uogólnień o różnym charakterze i zasięgu. Wiedza pochodząca z każdego z tych poziomów ma swoje specyficzne właściwości. Wiedza ta jest także efektem przemian obejmujących wspólnotę badawczą, wiodących do jakościowego przekształcania języka, narzędzi oraz praktyki danej dyscypliny. Jeśli chodzi o przekształcanie języka, to odwołam się znowu do wystąpienia pani profesor, bo pani profesor powiedziała o osobach podwójnie, podwójnie wyjątkowych, tak? Myślę, że to jest nowa kategoria, ona nie ma jeszcze takiego powszechnego zastosowania. W Polsce na pewno. Także to jest przykład przekształcania języka, dyscypliny w tym zakresie. Czyli dotyczą te przemiany właśnie przekształcania języka, narzędzi, ale także praktyki danej dyscypliny, bo przecież z tego języka, z instrumentarium badawczego wynikają też zmiany dotyczące uprawiania badań. Jeśli przyjmiemy, jak pisał Ludwik Fleck, że naukowiec zawsze w sposób nieuchronny jest socjalizowany do funkcjonowania w jakiejś konkretnej wspólnocie, określanej przez niego kolektywem myślowym, a wspólnoty te charakteryzują się nie tylko pewnymi zestawami norm metodologicznych czy procedur komunikacji wyników, ale przede wszystkim dostarczają jednostce środków konceptualnych, metafor i kategorii, za pomocą których może ona realizować swoje prace, to poznanie naukowe jest w istotny sposób określane przez warunki kulturowe i historyczne, w jakich funkcjonuje dana wspólnota badawcza. Innymi słowy, wspólnota, w której funkcjonuje badacz, określa jego sposób myślenia oraz to, co i w jaki sposób będzie mógł poznawczo uchwycić. Jest to swoista rama poznawcza, pewien styl myślowy.
Przy czym styl myślowy charakterystyczny dla danej zbiorowości badaczy jest uwarunkowaniem konstytutywnym wyznaczającym granice poznania. Ale choć style myślowe wyznaczają granice poznania, to ulegają jednocześnie historyczno-kulturowej zmianie. Szanowni Państwo, uważam, że chociażby funkcjonowanie w ramach takiej działalności akademickiej jak udział w konferencji, to jest też wpływanie na to, jak zmienia się ta perspektywa, no właśnie, uprawiania nauki, działalności naukowo-badawczej i mam nadzieję, że też ta konferencja będzie też źródłem takich impulsów, które być może komuś będą odkrywały nowe uwarunkowania i będą zmieniały perspektywę działalności naukowo-badawczej. W tym miejscu warto także zauważyć, że jak twierdzą Rafał Włodarczyk i Wiktor Żłobiecki, kreślenie granic przy sporządzaniu map dyscyplin naukowych można uznać za wyraz roztropności, gdyż łatwiej jest ogarnąć to, czego granice są wyraźnie oznaczone. Błędem byłoby jednak utożsamiać postulowanie granic z odgraniczaniem. Nasze badania bowiem spełniają się jako ideał wiedzy zintegrowanej. Niemniej granice, tak zewnętrzne, jak i wewnętrzne, choć często nie dość oznaczone i stabilne, jawią się w naszych topografiach dyscyplin jako ważne punkty orientacyjne. No, żeby nie powiedzieć, że zdobywamy stopnie i tytuły właśnie w ramach dziedzin i dyscyplin. Zatem w poszukiwaniu i porządkowaniu wiedzy naukowej istotna wydaje się świadomość nie tylko przekraczania i przemieszczania granic, ale również ich proklamowania. Pamiętając więc o istnieniu punktów orientacyjnych i odnosząc się do świadomości epistemologiczno-metodologicznej badaczy, opowiadam się za realizacją badań na pograniczach dyscyplin, ale aby było to możliwe, powinno mieć miejsce wychodzenie na pogranicza myślowe. Przy czym odwołuję się tu do takiego rozumienia kategorii pogranicza, jakie zostało przyjęte w pedagogice międzykulturowej w oparciu o jej inter- oraz transdyscyplinarne źródła. Pogranicze to symboliczna przestrzeń, to obszar między centrami, obszar zróżnicowania, inności, odmienności, obszar, w którym można porównywać, odkrywać, negocjować. To miejsce spotkania różniących się punktów widzenia, sposobów wartościowania i tradycji. Strefa kontaktu odmiennych tożsamości i czasami sprzecznych poglądów. Pogranicze tak rozumiane zmiękcza granice, czyni je przenikalnymi, co staje się szczególnie ważne, jeśli przyjmiemy, a ja za tym się opowiadam, że granica to stan umysłu, a wychodzenie na pogranicza to otwieranie się na innego pisanego wielką literą. I to znowu odwołam się do wystąpienia pani profesor Wiesławy Limont, bo rzeczywiście odwołanie się do tych osób, które są podwójnie wyjątkowe, to ci inni z szeroko rozumianej kategorii. Czyli otwieranie się na innego i to wychodzenie na takie pogranicze i przyjęta interpretacja rzeczywistości, sposób myślenia, towarzyszące temu uzasadnienia filozoficzne, antropologiczne, teoretyczne, o tym mówił wcześniej pan profesor między naszymi wystąpieniami, wynikająca z tego praktyka badawcza, a także dalej praktyka pedagogiczna, to przecież istota naszej działalności akademickiej. To też umacnianie relacji, teoria, praktyka pedagogiczna, a tutaj ja osobiście jako osoba zainteresowana także teoriami i metateoriami często bardzo o to się upominam, a czasem też walczę o to, aby teoria i praktyka to nie były dwa zwalczające się obozy albo dwa bieguny dychotomicznie względem siebie sytuowane. I czasem też studentom tłumaczę, przepraszam za kolokwializm, że trzeba tę relację umacniać, że teoria i praktyka mają się dopełniać, że między myśleniem i działaniem jest taka relacja i tutaj to uproszczenie, że oczywiście można coś robić nie myśląc, ale lepiej myśleć, co się robi i dlaczego, ale to tak na marginesie. Mimo że zagadnienia inter czy też transdyscyplinarności nabrało szczególnego znaczenia, na przykład w badaniach językoznawczych około 20, a w dyskursie pedagogicznym ponad 10 lat temu, to jak pisała Maria Ducikowa,
Sprostanie wyzwaniom interdyscyplinarności staje się dotkliwą koniecznością nauk społecznych, czy też szeroko pojętej humanistyki, jako że muszą poradzić sobie z problemami relacji między ekonomią, polityką, społeczeństwem, kulturą i związanymi z tym pytaniami dotyczącymi rozmaitych nowych zjawisk i procesów przebiegających w poprzek dyscyplin i uświęconych tradycją obszarów badań z przekroczeniem utartych ich granic. Ale postulat interdyscyplinarności, co do którego panuje względna zgoda, w realizacji przybiera rozmaite warianty, mające swoich zwolenników i przeciwników, między innymi w zależności od tego, jak duże wiążą się z nim nadzieje i jakiego rodzaju obawy mu towarzyszą, a także jakie okoliczności natury społeczno-instytucjonalnej stanowią jego tło. Koniec cytatu. Jak podkreśla Krzysztof Maliszewski, interdyscyplinarność stała się dziś postulowaną normą, tym częściej polecaną, im intensywniej badania naukowe i nauczanie uniwersyteckie zamieniają się w pole niewspółmiernych pucli złożone z coraz ciaśniejszych specjalizacji i coraz węższych dyscyplin i subdyscyplin. I tutaj koniec cytatu. Jest to szczególnie dotkliwe w humanistyce i naukach społecznych, gdzie ostatecznie zawsze chodzi przecież nam o pewne całości. Zygmunt Bauman podkreślał, że świat życia człowieka, Lebenswelt, nie dzieli się na filozoficzne, socjologiczne, ekonomiczne czy pedagogiczne poletka, a skoro tak, to trzeba z mozołem łączyć i godzić równie mozolnie w przódy od siebie odseparowanych i skłóconych homini socjologikusa, ekonomikusa, psychologikusa, pedagogikusa, filozofikusa i iluż jeszcze innych homunculusów w bańkach naukowej organtyny wyhodowanych. Mówi się o panowaniu ery interdyscyplinarności, ale równocześnie wskazuje się zagrożenia wynikające z zastosowania tego typu podejścia badawczego. Warto podkreślić jednak, że jak piszą autorzy pracy pod tytułem Interdyscyplinarnie o interdyscyplinarności między ideą a praktyką, dociekania wykraczające poza granice instytucjonalnie i zwyczajowo utrwalonych dyscyplin naukowych umożliwiają ukazywanie związków między szczegółowymi wynikami i budowanie bardziej całościowych, interdyscyplinarnych płaszczyzn wiedzy, uzyskiwanie efektu synergii płynącego z wzajemnego inspirowania się przez badania wykraczające poza wąskie ramy rozmaitych dyscyplin oraz tworzenie warunków do autentycznej innowacyjności badawczej. Koniec cytatu. Krzysztof Maliszewski twierdzi, że przekraczanie naukowych granic, wychwytywanie modeli i kategorii z różnych pól, translokacje generujące nowe konstelacje znaczeń, odpominanie dyskursów i uruchamianie potencjału tradycji, wszystkie te działania w poprzek, w głąb i ponad komplikują własną perspektywę oraz lokują badania w przestrzeni myślenia nieinstytucjonalnego, skoncentrowanego na rzeczywistości i trosce o jej możliwie pełne uchwycenie. Transdyscyplinarność to jednak nowa formuła interdyscyplinarna na rzecz jedności wiedzy. I tutaj odwołuję Państwa do tego przejścia, jakie nastąpiło w interpretacji tego, co ze sobą niesie interdyscyplinarność, jakby na kolejny etap, czyli odwoływanie się do transdyscyplinarności. Popieram tę interpretację i opowiadam się przy tym za wykładnią nakreśloną przez Roberta Poczobuta, który podkreśla, że pojęcie interdyscyplinarności wskazuje na współzależność badań prowadzonych na styku różnych dyscyplin czy też teorii naukowych, przyporządkowanych rozwiązaniu dobrze określonego problemu badawczego, zaś transdyscyplinarność odnosi się do badań wykraczających poza czy ponad standardowe dyscypliny, dostarczających abstrakcyjnych pojęć, modeli, kategorii, mających zastosowanie w ich uniwersach dyskursu. W tej interpretacji przykładem może być odwołanie się do zwrotów badawczych jako zastosowania narzędzi intelektualnych w przestrzeni badawczej i przyjęcie pewnej ramy epistemologiczno-metodologicznej. Podążając tym tropem myślenia, przyjmuję, że przejściu od do tak rozumianej transdyscyplinarności powinno towarzyszyć odwołanie się do norm etycznych, poszanowanie wartości
które winny kierować osobami realizującymi działania badawcze, ale także praktykę pedagogiczną. Myślę, że to także szczególnie ważne dla pedagogów specjalnych. Etykę zaś odczytuję w tym kontekście jako szeroko rozumianą refleksję wartościującą, tak ważną zwłaszcza w przestrzeni pedagogiki specjalnej. Aspekt etyczny tego procesu wydaje się o tyle ważny, o ile uświadomimy sobie, że może on być zabezpieczeniem przed banalizowaniem tego typu zabiegów metodologicznych, przed powierzchownością hasłowych zapożyczeń, głównie ozdobnych i maskujących przywoływaniem brak realnych merytorycznych korzyści właśnie odniesionych z kontaktu ze źródłem, na przykład pochodzącym z innej dyscypliny. Przy czym, jeśli granice rozumiemy jako stan umysłu, a ja się za tym opowiadam, to sami wyznaczamy jakość i sens zastosowania wybranego narzędzia intelektualnego do badań własnych. W tym miejscu pragnę przywołać koncepcję interdyscyplinarności dialogicznej sformułowaną przez Leszka Koczanowicza, interpretowaną właśnie przez niego jako postulat epistemologiczno-etyczny, czy też koncepcję przejścia od metodologii do etyki. A tę koncepcję sformułował Mieczysław Malewski, który odwoływał się w tym przypadku do licznych zwrotów badawczych, jakie dokonały się w przestrzeni teorii i metodologii badań społecznych. Konkludując, przyjmuję zatem za Jackiem Piekarskim, że walor etyczny przysługuje całości nauki i wszelkim problemom, jakie tworzy ona w trakcie kreowania i stosowania wiedzy naukowej. Mając świadomość powyższych zagrożeń, uważam, że czy też transdyscyplinarna praktyka badawcza wymaga refleksji metahumanistycznej nad jej intencjami, jakością działania oraz podjęcia uczenia się w poprzek podziałów dyscyplinarnych. Tutaj znowu mogę się odwołać do tego, co zostało poruszone w wystąpieniu pani profesor, a potem jeszcze w dyskusji po wystąpieniu, czyli chociażby stawianie diagnozy, identyfikacja czy też współpraca w powyższym zakresie wielu badaczy reprezentujących różne nawet dziedziny i dyscypliny, czyli nie tylko dyscypliny, to jest rzeczywiście tego typu podejście, ale tak jak powiedziałam wcześniej, ono powinno być osadzone także w tej perspektywie etycznej. Jednocześnie pamiętam, że we współczesnej myśli pedagogicznej od lat funkcjonują takie kategorie, które są efektem badań realizowanych w poprzek dyscyplin. Myślę, że znamiennym przykładem mogą tu być pojęcia, a może lepiej powiedzieć kategorie różnica i pogranicze oraz badania na przykład Lecha Witkowskiego wnoszące do współczesnej myśli pedagogicznej różne zakresy znaczeniowe tych pojęć, a także moc sensotwórczą, jaką one ze sobą niosą. Na tym przykładzie wyraźnie widać, jak odwołanie się do wybranego pojęcia osadzonego w perspektywie czy też transdyscyplinarnej poszerza rozumienie poszczególnych zjawisk występujących w rzeczywistości społeczno-kulturowej, w tym edukacyjnej. Wskazuje ono nowe obszary interpretacyjne, a dzięki temu, już kończę, daje możliwość budowania nowych teorii i koncepcji. Czyli tak naprawdę na tym przykładzie też widać, jak odwołanie się do pewnych kategorii może być impulsem do zmian w zakresie praktyki badawczej, a dalej praktyki pedagogicznej, jaką realizujemy. I dalej chciałabym też dodać, że jestem też świadoma tego, że czasami interdyscyplinarność może się kojarzyć z jakąś banalizacją, czy też pozornym odwołaniem się do pewnych kategorii, ale to jest, powiedziałabym, margines. To raczej, za kolokwializm, wypadek przy pracy, który może się zdarzyć, ale jednak odwołując się do wyżej przywołanych kontekstów metateoretycznych, paradygmatycznych i teoretycznych, opowiadam się za etycznym i przemyślanym, warunkowanym merytorycznie podejściem do tego zagadnienia. I na koniec właśnie taki postulat metateoretyczny. Jeśli przyjmiemy za Jackiem Piekarskim, że jakość zaangażowania w tworzenie perspektyw poznawczych zależy nie tylko od zdolności przekraczania ram tworzonych przez warunki instytucjonalne, ale także od gotowości wykraczania poza powszechnie przyjmowane sposoby ich opisywania, utrwalane w dyscyplinarnej socjalizacji, językowych nawykach i metodologicznych konwencjach,
To tworzenie sieci powiązań ponad dyscyplinami będzie źródłem nowych konstelacje znaczeń wzmacniających tożsamość naszej dyscypliny, a także społeczno-kulturową przestrzeń badań i tego wszystkim pedagogom specjalnym życzę. Dziękuję pięknie za uwagę. Dziękuję serdecznie.